Krzysiu, tyle razy ci mówiłam, nie wolno straszyć ludzi. Przepraszam panią. Przepraszam za Krzysia. To chyba jakaś wariatka. Zaraz ja przez ciebie zwariuję. Nie mówi się wariatka, tylko nietypowa osoba. To pani chyba nie słyszy. Dzień dobry. Dziś w odcinku. Czy niesłysząca dziewczyna potrzebuje pomocy Adama? Muszę sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Chce pani to przy mnie testować? Tomasz rozkręca narkotykowy biznes. No a co tak dokładnie będziemy rozwozić? Dragi. Czy klientka odzyska paczkę, która może zniszczyć jej związek? No spróbuj jeszcze raz. Jezu, gdzie to jest? Nie. Weź. O, tylko tyle? Tak, tylko tyle. Po następną partię przyjedź po południu. A co, to mamy jakąś awarię? Dokładnie. Nazywa się Tomasz. Zaczął tutaj zmieniać system sortowania i teraz niczego nie mogę znaleźć. Dłubał też przy komputerach w sieci. Komputery co chwila się wieszają. Powiedz mi, po co coś ulepszać, jak dobrze działa? Dobrze, że teraz otwiera własną firmę i przestanie się tu mieszać. Tomasz, firmę? Nie przejmuj się, będzie miał swoich kurierów. O, czekaj jeszcze. Jeszcze to. Rzeczywiście, chyba się zacięło. Rany wibruje. Co to jest? Szanowna pani Ewa Lewandowska. Jakaś zabawka? Tak, pewnie dla dorosłych. Mam nadzieję, że pani Ewa jest pełnoletnia. Daruj sobie i te żarty o rozmiarach też. Tak, oczywiście nie ma problemu. Zresztą ja słyszałem, że rozmiar nie ma znaczenia. Tak cię dziewczyny pocieszają. Dobra, idź, bo ja mam tu dużo pracy. No. No tak w ogóle to żadna jeszcze nie narzekała. No to tak trzymaj. Więc tak, dostawcy przywożą wam towary, rozdzielacie je, pakujecie do papierowych toreb. Wszystko według rozpiski, będę wam to na bieżąco wysyłał mailem. Tam są adresy klientów, piszecie je na torbach i przekazujecie moim kurierom. No dobrze, ale kiedy wprowadzamy to do systemu? Nigdy. Ja mam swój system. Z twoją paczką łączy mnie tylko biuro wspólne, no i twój sklep, nasz punkt dystrybucji. Tak bez żadnej ewidencji to jest podejrzane. Siostra, no proszę cię, no nie obrażaj mnie. Wszystko będzie księgowane, podatki płacone na bieżąco. A co to za kurierzy? Damian i 2 kolegów, poznacie ich dzisiaj. Jak chodzili razem do szkoły z Damianem, to ja ich znam. I dzisiaj zaczynamy. Tak, w razie problemów macie mój numer. Wszystko jasne. Dobra, to ja muszę lecieć. Do zobaczenia wieczorem. Na razie. Pani starszy brat to nie ma nic przeciwko, że młodszy brat otwiera nam tutaj firmę i to z jego branży? Nie, przecież Tomek będzie się zajmował tylko produktami spożywczymi, a poza tym Janek jest bardzo zadowolony, że się Tomek usamodzielnia. Ja zresztą też. A poza tym w praniu zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Co to? Nie ma jej w domu? Dobra. 747. Abonent chwilowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Kurde, no. Dzień dobry. Ja słyszałam, że pani tutaj sortuje paczki. Z biura mnie przysłali.
Tak, zgadza się. Dobrze, wie pani co, trzeba cofnąć moją paczkę. Ona nie może iść do adresata. Dobrze, spokojnie. Wody może? Nie wiem, kiedy ją pani wysłała? Wczoraj, Łucja Ostrowska do Sławomira Nowaka. Już sprawdzam w systemie. Tak. Tak, mam taką przesyłkę. Jest, gdzie? No niestety już jest w trasie. No, wie pani, jak ekspres to ekspres. No nie, No, kurczę, znowu się wiesza. wszystko przepadło. Ja się zabiję, to jest koniec. Ale co tam było? Bomba? Gorzej. No trudno, pani Ewo. O! Dzień dobry! Dzień dobry, pani Ewo, kurier! Pani Ewo, halo! Przesyłkę przyniosłem. Proszę... Proszę pani... Co, na słuchawki ma, czy co? Halo! Proszę pani! No co ona wyprawia? Przesyłkę mam dla pani. Przesyłkę. Dzień dobry. Jestem głucha, o co chodzi? Aha, rozumiem. Przepraszam bardzo. Czytam z ruchu warg. Fantastycznie. To przede wszystkim przepraszam za ten patyk. Przyniosłem przesyłkę dla pani. Proszę. No właśnie tak jest co chwila. Muszę sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Chce pani to przy mnie testować? Nie, no dobrze. Taka praca kuriera, prawda? A, do domu. No, dobrze. Pomyślałem, że to jedna z tych przesyłek, które ustawiają ci dzień. I nie pomyliłem się. Dobra, to krótko i na temat, bo jesteśmy tu gościnnie. Wygodnie ci Gibsona? No, własne biuro by się przydało. Będziemy mieli, niedługo. Skórzane fotele, barek, sekretarkę, a może nawet i 2. Musimy tylko rozkręcić ten interes. No, spoko. No, a co tak dokładnie będziemy rozwozić? Dragi. Najlepszą metamfetaminę w postaci krystalicznej. Oficjalnie ekskluzywną sól morską tybetańską. A koks też? Też. Jako proszek do pieczenia. Szefie, mamy problem. No, W Tybecie nie ma morza, więc ta nazwa w ogóle nie ma sensu. a ty co, Tony Halik? Kto? Dobra, młody, nie kombinuj. Słuchajcie, skupcie się. Jak klient zamawia jedno opakowanie proszku do pieczenia, tak? To co mu dajecie? A nie wiem, taki śnieg z Fuji nie byłby lepszy? Przepraszam za bałagan, niedawno się wprowadziłam. Nie ma problemu, wszystko rozumiem. Może sprawdzimy, co tam tak wibruje. Aha, to taki budzik dla pani. Super. Może sprawdzi pani, czy działa? Wie pani, ja teraz mam awarię w firmie i nie mam w ogóle doręczeń, dlatego mam sporo czasu. Chętnie pani z tym pomogę wszystkim. No to co tam jest takiego? Dzwonek? A do drzwi taki, tak? Ale fajne, to i to te światełka, sprytne, naprawdę. Szkoda, że nie działa. Jakby działało, to przynajmniej by pani wiedziała, że przystojny kurier stoi pod bramą.
kiedy zerwałam ze Sławomirem, no to zakochałam się w Piotrku. To znaczy, na początku myślałam, że coś z tego będzie, że coś poczuję. Wysyłał mi kwiaty, zapraszał na kolację, kino, adorował mnie. No i jak pokłóciłam się ze Sławusiem, to przyjęłam w końcu zaproszenie. Od tego Piotrka. No tak, od tego dupka i egoisty. Przez połowę wieczoru w lokalu gadał tylko o sobie, a przez kolejne połowę już w domu próbował zaciągnąć mnie do łóżka. Aha. No a ja wcześniej miałam jakieś takie zaćmienie, że zaraz przed tą randką z Piotrkiem, po kłótni ze Sławusiem, odesłałam mu pierścionek. Ale pierścionek zaręczynowy? Tym ekspresem? Z listem. No ale co tam mu napisałaś? Może da się to odkręcić? O, no jeśli uwierzy, że palant to taka gra, a impotent pochodzi od słowa imponujesz mi, no to może. No to grubo. Jak Słabuś przeczyta ten list i zobaczy ten pierścionek, no smutek będzie. Chwileczkę. Cześć, masz paczkę do Sławomira Nowaka? Możliwe, i co? Nie dostarczaj jej, później ci wyjaśnię dlaczego. Życie uczuciowe klientki wisiało na włosku, a właściwie na przesyłce. System nadal nie działał, więc musiałam jej pomóc. Z budzikiem wszystko ok, wyregulowałam go, przestał brzęczeć. Dziękuję za dostarczenie przesyłki. Nie ma problemu, cała przyjemność po mojej stronie. A z tym dzwonkiem w formie tych światełek, to jest naprawdę super sprawa. Super, super. Nie chcę się wtrącać, ale wydaje mi się, że jest pani bardzo potrzebny. Ja naprawdę 10 minut stałem tam pod bramą. Przepraszam. Nie ma żadnego problemu. Naprawdę, wszystko rozumiem. Ale mam teraz sporo czasu i chętnie pani z tym wszystkim pomogę. Przepraszam, nie rozumiem. Nie potrzeba. Nie rozumiem. Opieka nie potrzeba. Aha, że nie potrzebuje pani pomocy. Rozumiem, oczywiście, bardzo przepraszam. Tylko wie pani co, ja każdej samotnej kobiecie zaproponowałbym taką pomoc. Taki już jestem. A, że skąd wiem, że pani jest samotna? Przepraszam oczywiście. Nie będę się wtrącał. Dobrze, to do widzenia. Bardzo miło było poznać. Okej, Co się stało? okej. Okej. Zna się pan na tym? Zobaczymy, może się znam. To jest tak. Żarówek. Czy nie muszę pracować? Nie, naprawdę, mam teraz sporo wolnego. Nie mam w ogóle przesyłek do rozwiezienia, także chętnie pomogę. Wydaje mi się, że przyda się śrubokręt. Ma pani śrubokręt? Ma pani śrubokręt? Śrubokręt. Śrubokręt. A, mam. Ma pani. Super. No to do roboty. Okej. Siema. Ja po towar. Jaki towar? Po przesyłki do pana Tomka. Znaczy Gawreckiego Tomasza. Mam coś takiego. Mam. Przepraszam, pan jest jego kurierem? A czy słoń sra w dżungli? A mógłby się pan ubierać jak kurier? W końcu reprezentuje pan firmę. Staram się. Co nie widać? Współpracujemy z kurierami z twojej paczki. Może pożyczą wam uniformę. A może jednak nie? Mam tutaj to zamówienie, tylko czegoś brakuje. Może soli morskiej albo proszku do pieczenia. Nie, brakuje fasolki w puszce. A co to za fasolka? W sosie cayenne. To my takiej nie mamy. Musi pan dokupić w innym sklepie. Dobra, walić, to powiem, że nie było. Ale zaraz, chwileczkę. Przecież klient już za to zapłacił. No wszystko musi się zgadzać.
Może się nie zorientujesz, że nie ma. Zabieram. Dzięki. Essa, dziewczyny. Zna go pani? To jest kolega Damiana? Pierwszy raz go widzę. Essa. Co to znaczy? Mniej więcej tyle samo, co walić to. Ha, działa! Wszystko działa idealnie, perfekcyjnie. Teraz trzeba tylko rozstawić te światełka po domu i sprawdzić, czy one też działają. Przepraszam, że się wtrącam, bo pani naprawdę doskonale sobie ze wszystkim tutaj radzi. Jest pani samowystarczalna. Podziwiam. Ale może pani nie zauważyła, od jakiegoś czasu dzwoni pani telefon. Nie chcę z nim rozmawiać. A, to już rozumiem. Chodzi o chłopaka. Nie przeszkadzam. To pani tato? Jest w automacie paczkowym. No to ta kurierka nie może jej jakoś wyjąć? No niestety nie, bo jest w innym miejscu, a poza tym jedzie na egzamin, na prawo jazdy. Nie. Wszystko przepadło. Mój pierścionek zaręczynowy i mój Sławuś. On mi nie wybaczy tego gońsie debilu. No to rozpisałaś się w tym pożegnaniu. No. No dobra, słuchaj, ja tu nie mam nic do roboty. System cały czas się wiesza, musi przyjechać szef i go zresetować. Ten automat nie jest daleko, jest dość wcześnie. Chodźmy tam, może jeszcze jej nie odebrał. Dziękuję. Dobra, to tylko kurtka i lecę. No tak. Niedawno odziedziczyłam ten dom po babci. A mój ojciec uważa, że nie poradzę sobie tutaj sama. No nonsens, oczywiście, że pani sobie poradzi. Bez problemu. Ja mam dobrą pracę i doskonale sobie radzę. Oczywiście, że świetnie pani sobie radzi. Zwłaszcza z tym nowym dzwonkiem. A propos, to ja bym go postawił gdzieś w takim miejscu... O, tu na przykład. Przytrzyma pani. Żeby był... Aha, skąd, tak? Okej. Okej. O! Żyje. Spokojnie żyje. Ale przynajmniej wiemy, że wszystko działa. No właśnie. Dzwoni ktoś. Nie odbierasz Dzień dobry. ode mnie telefonu, bo nie słyszysz dzwonka. Kto to jest? Co pan tu robi? Ja pomagam właśnie pańskiej córce. Co się stało? Nie słyszysz dzwonka. Tak jak nie będziesz słyszała złodzieja, straży pożarnej, że ci mleko kipi, albo że ktoś listonosz puka do drzwi. Ty robisz mi! Przepraszam bardzo. Ta lampka się doskonale trzyma, ale przydałoby się ją przykleić taśmą klejącą. Mam w samochodzie mam. Przyjdę zaraz, przepraszam. Lubię ten szelest. Gotówka. A co? Komu to przeszkadzało? Bankom i urzędom skarbowym. Teraz biorą procent od wszystkiego. Ale nie od tego. Nieopodatkowana, brudna forsa. Proszę. Targowali się? Moi byli grzeczni. Sami krewaciarze. U mnie jeden mówił, że marża wzrosła. No co, ma dowózkę do domu? To musi zapłacić. Tak, zapłacił.
A u mnie jeden powiedział, że ten proszek do pieczenia jest jakiś dziwny i okazało się, że to jest ta sól tybetańska. Ale to jakby moja pomyłka, nie? Więc luz. Masz szczęście, że się klient zorientował. Wiesz, ile kosztuje taka pomyłka? Jakaś mała ta prowizja. Mamy koszty własne. Jakie koszty? Nie mamy ani firmy, ani nic. Mamy przykrywkę, legalną firmę. Potrzebna w ogóle jest ta firma, cały problem z tą... Spożywką. Właśnie. Właśnie. Ciężkie torby trzeba dźwigać. Naprawdę wolicie sprzedawać na ulicy? Tacy dilerzy to jednorazówki. Popracują parę miesięcy i do widzenia. U mnie macie bezpieczeństwo zatrudnienia. Co, ale plan emerytalny? No prawie. Musicie się tylko ogarnąć. Dzwoniła siostra. Wyglądacie jak łajzy. Jakiś dress code, żeby nie rzucać się w oczy. A ty z czego się śmiejesz? Jesteś teraz menadżerem. A jak wygląda menadżer? Kup sobie marynarkę. Tak? No. To daj jakiś hajs na fundusz reprezentacyjny. Dlaczego traktujesz nas jak wrogów, córeczko? Co takiego z matką ci zrobiliśmy? To nie. Nie rozumiem, wiesz, że ja nie znam tych twoich gestów. Chcesz, żebym się tutaj wprowadził? Nie! Mam 30 lat, dobrą pracę, jestem samodzielna. Ja wiem, że masz 30 lat, że chcesz być samodzielna. Ale powiedz, o co tak naprawdę tobie chodzi? Właśnie o to! Ja wiem, o co ci chodzi. Masz do nas żal o to, że nie dopilnowaliśmy tego twojego cholernego zapalenia uszu, kiedy byłaś mała. Ja też mam o to do siebie żal. Nie ma dnia, żebym nie myślał, co by było, gdyby... Co to jest? Przepraszam, to ja dzwoniłem, ale wiem, że państwo są zajęci, dlatego pozwoliłem sobie wejść. Wezmę tylko tą lampkę i już mnie nie ma. Idę działać. Kto to jest? Szybciej. Słabość czasem kończy wcześniej. No spróbuj jeszcze raz. No numer się zgadza, ale to był pewnie jednorazowy kod do otwarcia skrytki, żeby kurier mógł włożyć przesyłkę, a teraz nie działa. No a ten kod do otwarcia, co mu wysłaliście? No ale to nie my, skrytki obsługuje inna firma. Ach, szlak. Czekaj. Ale co ty robisz? Tu są kamery. Mam to gdzieś. Niech mnie aresztują. A skąd wiesz, że to ta? Otworzę wszystkie. Szlak! To on! Chodu! Razem sobie poradzimy z tym, córeczką. Ja czytałem o aparatach nowej generacji. Są też operacje i nowe technologie. Jeszcze będzie normalnie. Tak, ja muszę się nauczyć twoich gestów. Ale może nie będzie takiej potrzeby. Co prawda taka operacja kosztuje i nie daje pełnej gwarancji, ale zawsze jest nadzieja, prawda? No wiesz... Cieszę się, że jestem głucha, przynajmniej nie muszę cię słuchać. No, nie spodziewałem się, że będziemy w ten sposób rozmawiać. Nie wrócę do domu. No, nie będziesz miała wyjścia i jednak wrócisz. Załatwione, załatwione, wszystko w porządku, kochanie. Teraz jak ktoś będzie do ciebie dzwonił, to zawsze będziesz widziała sygnały świetlne, także cieszę się, słoneczko. No, a pan w ogóle nie musi się niczym przejmować, może pan spać spokojnie, ja się Ewunią oczywiście zaopiekuję. To jeszcze raz pytam. Kim pan jest? Musiałem coś zrobić. Przecież ten ojciec za chwilę sprowadziłby ją do domu siłą, a ona zwyczajnie chciała żyć samodzielnie.
Jak każdy normalny człowiek. No to pozamiatane. Było mi z nim tak dobrze. Tylko on mnie rozumiał. Mieliśmy w przyszłym roku wziąć ślub w Paryżu. Głupi Piotrek, głupia ja. Wszystko przepadło. Niekoniecznie. Dawaj długopis. Szybko. Jak to ty masz narzeczonego i ja o tym nic nie wiem? No bo to Ewunia pewnie jeszcze nie zdążyła powiedzieć, ale ja się wszystkim zaopiekuję, tak? Na czas. No mam nadzieję, że to nie jest to, o czym myślę. Pan rozumie te gesty? No oczywiście, doskonale. Ewunia właśnie powiedziała, że pan zawsze jest tutaj mile widziany. Doprawdy? Oczywiście, doprawdy, naprawdę. Wszystko się zgadza. No, Ewuniu moja cudowna, ja to się bardzo cieszę, że spotkamy się dzisiaj na tej kolacji przy świecach we dwoje. No, a właśnie, bo przepraszam, ja nie zdążyłem powiedzieć, że dzisiaj wieczorem, a dokładnie za godzinę, mam zarezerwowany stolik z Ewusią, także... Aha, no dobrze. Miło było poznać panie... Adaś! Stefan! Bardzo mi miło, Stefan. No. Stop! Proszę się zatrzymać. Tu firma, twoja paczka, nie może pan odebrać tej przesyłki. Dlaczego? Bo nie jest przeznaczona dla pana. No ale jak to? Ja dostałem wiadomość na telefon. To pomyłka. A kim pani jest? Ja pracuję w firmie Twoja paczka. A skąd się pani wzięła? Tak jak mówiłam, zaszła pomyłka. Bardzo proszę, to jest pańska przesyłka. A to co to jest? Przechodni testowy słoik dżemu. Jak pan chce, to może zatrzymać na pamiątkę, ale nie radzę, bo ma już ponad rok. O co tutaj chodzi? No, to zadamy panu może kilka pytań. Ankieta? Satysfakcji. Proszę ocenić poziom zadowolenia z naszej firmy w skali od 0 do 5. No jak na razie to daje 1. To jak się poznaliście, jeśli wolno spytać? Przez internet. A, znak czasu. Muszę powiedzieć, że ma pan jeden duży plus. Można z panem normalnie porozmawiać. Warto rozmawiać. No tak, ale wie pan, Ewa do tej pory miała facetów, no, takich jak ona. Były to związki typu prowadził ślepy kulawego. A, to widzi pan. Ja uważam, że Ewuni w ogóle nie należy prowadzić. Ona doskonale radzi sobie ze wszystkim. Sam pan mówił o postępie technologicznym, prawda? No właśnie, przecież ten budzik, ten dzwonek i te wszystkie tego typu rzeczy, one pozwalają jej normalnie funkcjonować. Jeżeli Ewunia nie potrzebuje do szczęścia słuchu, należy dać jej wolność i nie uszczęśliwiać jej na siłę. Wiem, co moglibyście poprawić. No przede wszystkim skupić się na doręczaniu paczek, a nie na ankietach. Zapamiętam. No i tak z grubsza, to lubię waszą firmę, tylko personel jest trochę nadgorliwy. Dziękuję, że wziął pan udział w naszej ankiecie. Do widzenia. Do widzenia. Udało się. Dziękuję. Jest. Jest. Oczywiście, córeczko. Pozdrawiam mamy. No dobrze, to już następnym razem opowiecie mi, jak naprawdę się poznaliście. To najlepiej będzie, jak opowiemy na migi. O, tak. To jest bardzo prosty język. Warto No się to nauczyć. jak to będzie? Miłego wieczoru i do zobaczenia? Miłego wieczoru i do zobaczenia. Hej!
Uratowałaś mi życie. Jak ja ci się odwdzięczę? Następnym razem, zanim coś wyślesz, to pomyśl 2, 5 razy, dobra? Dobra. A co napisałaś na tej kartce, którą włożyłyśmy do koperty? Szczerą prawdę. Kocham cię. Na więcej nie starczyło czasu. Podobno to wszystko, czego potrzebujemy. Nie mogę uwierzyć, że znowu go mam. No i Sławusia. No i poznałam najlepszą firmę kurierską na świecie. No i najlepszą kurierkę na świecie. Co? Musisz zostać świadkową na naszym ślubie. W Paryżu? Czy dobrze się dzisiaj bawiłem? Troszeczkę improwizowałem. Osłabiły mnie twoje gesty. Chcesz migać, naucz się języka migowego. Masz rację, powinienem był nauczyć się tego języka, okazuje się być bardzo przydatny. Ale dzisiaj to była awaryjna interwencja. Tylko i wyłącznie. Wiesz, że twój tata cię bardzo kocha? Przepraszam cię, że wtrącam się w nie swoje sprawy, ale Dziękuję. 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 Nie ma za co. Ja robię to tylko dla firmy, bo wiesz, gdyby twój tata tutaj zamieszkał, to ty pewnie byś oddała ten budzik, a u nas ze zwrotami to same problemy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze działać. Wymieniaj baterię w dzwonku, w budziku i będzie git. Będziesz zwodzić rodziców najdłużej, jak to tylko możliwe, a potem powiesz im, że ze sobą zerwaliśmy, tak? Żeby wiedzieli, że możesz mieszkać sama i dajesz sobie radę, tak? Super, naprawdę. Trzymam kciuki. Ja wiem, że jesteś samowystarczalna i silna, ale gdybyś jednak potrzebowała męskiej ręki, to śmiało do mnie dzwoń. Przepraszam, pisz. Bardzo dziękuję. Miło było poznać i mam nadzieję, że ty też wkrótce poznasz kogoś fajnego i twoi rodzice ci odpuszczą. Do zobaczenia. Mam nadzieję przy jakiejś przesyłce. Wszystkiego dobrego. Halo? Tak, byłem u niej. Możesz być spokojna. Nasza córka nie ma 5 lat. Radzi sobie lepiej niż niejedna kobieta, która słyszy. Tak. Możemy być z niej dumni. No, pa. Siema. Ale dzisiaj bałagan w pracy. Też miałaś wolne, nie? Aj, sorry, zapomniałem, że miałaś egzamin. Jak poszło? Nie przejmuj się. Nie od razu Rzym zbudowano. Bardzo dużo osób wykłada się na pierwszym razie. Ja na przykład, no nie zaliczam się do tej grupy, bo zdałem za pierwszym, nie chwaląc się. Ja też. Zdałaś? 0 błędów. Naprawdę? A ruszyłaś płynnie? No jak kubica. No to gratuluję, cieszę się. Super. No, ale wiadomo, że to dzięki mojemu wspaniałemu instruktorowi. Z uprzejmości nie zaprzeczę. Dawaj. No wstawaj. Bardzo się cieszę. Naprawdę. Widzę, że przeglądasz już samochody. A, tak, tak. Słuchaj, to jest bardzo poważna sprawa. Najpierw musisz oblać prawo jazdy. No, okej. Zbieraj się, jedziemy w miasto. A nie możemy zrobić domówki? Możemy, tylko kogo zaprosimy? No, kto zgodzi się przyjść w środku tygodnia, bez zapowiedzi? No nie wiem, no możemy zrobić to sami. Instruktor i urzędnica. Współlokatorzy. Możemy. No i super. Fajny dzień.
Po jednym fikcyjnym związku kroił mi się drugi, ale tym razem prawdziwy. Wieczór na pewno. Wygląda na to, że z Dorotą działa metoda małych kroków. Niech będzie. Ale w każdym razie, no to on mi kazał skręcić w lewo, nie? Świnia. No tak. A ja spojrzałam się na boki, spojrzałam w lusterka, ogarnęłam całą sytuację, wiesz? No i wrzuciłam na luz, no bo gdybym wjechała na skrzyżowanie, to bym na nim utknęła, a ja poczekałam na zmianę świateł i bardzo mnie pochwalił. Zimna krew to połowa sukcesu. Za ten sukces. Dzięki. Adam, to jest moja ulubiona piosenka z podstawówki. Była na moim pierwszym balu. Chodź. Jasne. Za kogo byłaś przebrana? No, za kowbojkę. Moje koleżanki marzyły o, nie wiem, kucykach, a ja marzyłam o koniu. Nie śmiej się. Nie śmieję się. Nie śmieję. A dlatego potem sobie kupiłaś rower, tak? Tak. Nie wiem, no może. Może. A jakie jest twoje marzenie z podstawówki? Moje? Nie pamiętam. Ale od jakiegoś czasu mam jedno marzenie. Jakie? A takie? Poczekaj. Dobrze. Poczekam. Poczekałem sekundę. Wystarczy, nie? Dorota, co jest? Nie jestem w twoim typie? To nie jest takie proste. Jest proste. Grasz w przeciwnej drużynie, tak? Gram w przeciwnej drużynie? No, chodzi mi o to, czy bardziej podobają ci się dziewczyny. Tak. Tak, właśnie o to chodzi. Dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałaś? Ja nie wiedziałam, że ci to przeszkadza. Nie przeszkadza mi, tylko po prostu jestem zaskoczony. Może pójdziesz po wino, co? Skończyło się. No, chyba że szkoda ci już we mnie inwestować. Nie planowałam tego. Jakoś tak samo wyszło. Głupio zrobiłam, ale czasu nie da się cofnąć. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Musiałam brnąć w to dalej. Poproszę. Mamy promocję na różowe. Nie, dzisiaj potrzebuję konkretu. 29,90. Jakaś okazja? Dorota zdała egzamin na prawo jazdy i mamy domówkę dwuosobową. Okej. A jeszcze. No szacun, stary. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie masz u niej szans. Sam mówiłeś, że już odpuściłeś. I żałuję, że tego nie zrobiłem. A dlaczego? Przecież mieszkacie razem, wspólny wieczór, wino. Zaczekałeś, przyczaiłeś się i idziesz po swoje. To nie jest tak, jak myślisz. To jest po prostu moja koleżanka z pracy. No tak. Potrafisz dotrzymać tajemnicy? Dorota jest... Co? Nie interesują ją faceci. Dorota? Dorota właśnie. Wysyłała mi mylne sygnały, albo ja po prostu, kretyn, słyszałem to, co chciałem usłyszeć. Wow. No to teraz twoje ego leży i kwiczy. Musisz wrócić do swojej strefy komfortu, czyli w ramiona jakieś hetero i to szybko. Bez przesady, aż tak mnie to nie dojechało. Zawsze miałeś jeden cel. Brutalna opinia. Prawdziwa. Pomyślałeś, co będzie, jak kiedyś wyłysiejesz i nie będziesz podobać się kobietom? Turcja. Co Turcja? Tam podobno robią najtańsze wszczepy. Aha. No to musisz już zacząć odkładać. Na co? Cześć. Ty. A w tej Turcji to my się razem spotkamy chyba.
Na razie. Zapraszamy ponownie, cześć. No Gabi, błagam cię. Sam się o to prosił. Przecież jaka dziewczyna mu odmówi? No tylko lesbijka. Nie mogłaś powiedzieć, że nie masz ochoty? No ale miałam. To jest najgorsze. Aha. No aha. Ja wiem, że on jest niedojrzały, no ale jest też miły, wrażliwy, zabawny. No i po prostu mamy flow. No a poza tym podoba mi się i to jest najgorsze. No to dlaczego? Dlatego, że dla mnie to jest za szybko. Na razie chcę wszystko ogarnąć, poukładać sobie wszystko. I dobrze mi jest na razie tak, jak jest. Na razie. A nie mogłaś mu powiedzieć, żeby wyhamował zamiast kombinować? No jakbym mu powiedziała, to namawiałby mnie i no i pewnie by mnie przekonał. No a tak to przynajmniej zostawi mnie w spokoju. Rozumiem. A gdzie teraz jest? Właściwie to jest dobre pytanie. Ale kwas. To coś dla ciebie, student. Ja nie piję. Bierz jak dają. Jak biją, to uciekaj. Kolejna bezcenna lekcja życia. Wytrawne, dojrzałe. No, z nutą wiśni. Z nutą wiśni mówisz? Mhm. To jak z nutą wiśni, to daj no jeszcze. Drugi łyk lepszy. Zdrowie sponsora. Jak się nazywał ten facet, co to w piekle umierał z pragnienia, bo nie mógł dosięgnąć picia, chociaż ono było tak w zasięgu? Tantal. No. No to widzisz. To ja teraz jestem jak ten Tantal. Cierpienia Adama. Tantal. Przepraszam bardzo. Niby jest tak blisko, a nie możesz jej dotknąć. Kobieta. A tak dla ścisłości, dlaczego nie można? Tak. No bo jest dla mnie nieodpowiednia. Albo ja dla niej. Nie, bo to nie sztuka być z odpowiednią, tylko sztuką jest być z tą złą kobietą i wytrzymać z nią nawet 20 lat. To jest coś. Podobno niedobrane małżeństwa drogą do świętości. O, to student. Ty jesteś teoretyk, ale ja jako praktyk mogę to potwierdzić. Ja, jako święty Wiśnia Wiśniowiecki, moje zdrowie. Ja tam wolę szukać do skutku tej odpowiedniej. No to życzę ci powodzenia. Dobra, panowie. Wasze zdrowie. W następnym odcinku Roman wpada w centrum sąsiedzkiego konfliktu. Nie czepiaj się jej i zabierz ten rower z tego podjazdu. Ile razy mam mówić, że ta ziemia należy do nas? Ukraińskie aktywistki atakują Olega. A ty nie na wojnie? Ja mam stały uraz. Zostałem zwolniony ze służby. To jest szukania wymówek. Grzejesz dupek w bezpiecznej Polsce, a nasi mężczyźni giną na froncie. Czy dawny chłopak Justyny odbije ją Romanowi? W liceum wszyscy się w niej podkochiwali. Mieli oczy szeroko otwarte.